Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić sernik na zimno i to będzie sernik cytrynowy. Nie truskawkowy, bo teraz wszystko jest truskawkami. Ja zrobię, jest upał, będzie sernik cytrynowy. I już Wam mówię, co potrzeba. Na samym początku, co zróbmy? Słuchajcie, do sernika będzie potrzebna nam galaretka. Ja już zrobiłam to wcześniej po prostu. Ja tu mam całą galaretkę rozpuszczoną i w takim właśnie płaskim naczyniu, bo będziemy kroić ją w takie kryształki. Galaretka na opakowaniu jest, że jest pół litra wody i całą galaretkę się daje. Ja dałam 400 ml wody i całą galaretkę, ale do ciasta by była potrzebna nam pół tylko galaretki rozpuścić. Ja rozpuściłam całą, bo i tak po prostu zjemy. I druga galaretka też rozpuściłam całą w 400 ml wody cytrynową. Tamta jest agrestowa, jak się nie mylę, albo kiwi, a ta jest cytrynowa. Ale mówię, do ciasta na pół kilo sera jest potrzebne pół galaretki, rozpuszczamy i pół galaretki. Gdybyście zrobili z kilograma sera, no to tak jak tu rozpuszczamy po całej galaretce. Ale ja będę robić po prostu z pół kilograma sera, a tą resztę galaretki to my sobie zjemy. I teraz tak, ja to robiłam po prostu dzień wcześniej, włożyłam sobie do lodówki, także ona jest teraz taka bardzo fajnie zastygnięta. Następną galaretkę, słuchajcie, tutaj mam 150 ml gorącej wody, dopiero co się gotowała. Wrzucam tutaj jedną galaretkę o smaku cytrynowym. Ona ma 72 gramy. O. Tak. Gdyby Wam szybko ostygła i nie dała się rozmieszać, słuchajcie, to na sekund 5 w mikrofali. Ale nie zagotujcie, bo wtedy Wam w ogóle nie stężeje. Tak. I do tego, słuchajcie, ja tutaj dodam nam 2 łyżeczki żelatyny. Dodam, bo jest bardzo gorąco i boję się, że ona po prostu mi się nie... 2 łyżeczki zwykłej, spożywczej żelatyny. O. I teraz mieszamy do rozpuszczenia się składników. Galaretka już mi się fajnie z żelatyną rozpuściła i odstawiam na bok. Tu mam pół kilograma sera, takiego z wiaderka i już Wam pokazuję jakiego. Jest to ser, nie jest to sponsorowane, Wieluń mój ulubiony. Mam pół wiaderka. Ten ser, bynajmniej ja uważam, że jest on najlepszy i do serników na ciepło i na zimno. On jest bardzo taki, widzicie, gęsty. On nie jest w ogóle wodnisty. Gdybyście mieli wodnisty ser, kupowalibyście po prostu z innej firmy, on by był bardzo wodnisty, wtedy musicie dać troszkę więcej żelatyny. I teraz tak, z jednego opakowania już zrobiłam sobie, widzicie, kryształki. Troszeczkę po prostu pocięłam, kilka. O. Tak, i troszkę zrobię zielonych. Tak jak mówiłam, z pół galaretki. O. Ja dam troszkę mniej, bo sobie jeszcze też zostawię na przystrojenie. O. Czasami, żeby Wam nie przyszło na myśl tutaj galaretkę kroić takim nożem ze szpikulcem, bo będziecie mieli całe opakowanie porysowane na dole. Galaretka bardzo dobrze kroi się też takim nożem także. O, troszkę mam, widzicie, takich. O, przyszczegowałam sobie. Tak, pięknie będzie wyglądać. Dobra, resztę odkładam. Mówię, jak galaretka zostanie, to ja zrobiłam po całej, bo to się zawsze zje, także. I teraz tak, to odkładam sobie na bok. Do tego będzie nam jeszcze potrzebna śmietana 30 albo 36 najlepiej. 300-330 ml. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, dam, jeżeli ja lubię po prostu, chciałabym na kwaśno zrobić, więc dam cytrynę, wcisnę cytryny sobie jeszcze. Aha.
Ale to mówię, to wszystko zależy od Was. Jeżeli nie macie, tak jak ja, takiej startej skórki cytryny, słuchajcie, wystarczy cytrynę wyszorować i po prostu wziąć ją na tarce zetrzeć. Ja dam troszkę tego, takiej o cytryny. O, to jest taka cytryna. Pięknie pachnie. Także będę miała z taką startą skórkę z cytryny. O, dobrze. Ja pół cytryny dałam. Tak. I słuchajcie, teraz jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, to sobie tutaj dosładza cukrem pudrem. Ja nie będę, ponieważ my nie lubimy aż takiego słodkiego. Można łyżkę taką czubatą cukru pudru tutaj jeszcze dać i wymieszać. Ser, nie wiem czy powiedziałam, ma być w temperaturze pokojowej. Dobra, sprzątnę tutaj i zaraz wracam. Słuchajcie, ja mam śmietankę 30 i tak mi się zdaje, że wleję, zaraz, chyba całej nie będę wlewać, wiecie? Wleję tak z 250 ml. Śmietanka oczywiście z lodówki, bardzo zimna. Można dodać cukier puder, jeżeli ktoś lubi słodkie. Ja nie, ja po prostu ubiję taką. Ubijamy na sztywno. Śmietanę ubiłam. I słuchajcie, będziemy teraz łączyć śmietanę z naszym serem. Ser ma temperaturę pokojową. Tak jak mówiłam. Muszę odłożyć. I śmietankę połączymy z serem. Dobrze. Teraz damy tutaj troszkę galaretki. O, żółtej. Tak. Troszkę galaretki zielonej. I teraz słuchajcie, będziemy to mieszać delikatnie. I teraz tutaj dajemy tą galaretkę, którą żeśmy rozpuszczali. No i mieszamy. Trzeba po prostu dobrze wymieszać. Tak. Jak ser będziemy mieli w temperaturze pokojowej, to będziemy mieli czas, żeby ją porządnie wymieszać. Jeżeli będziemy mieli zimny, to ona nam bardzo szybko zacznie tężyć. O, tutaj mam tortownicę. Na tortownicę dam ciastek troszkę na spód, ale nie trzeba. Może być i bez ciastek. Dlatego daję takie ciastka, ponieważ nie lubię ciastek z masłem. Ja sobie pokruszę. O. One nasiąkną później fajnie wilgotnym, także nie będą takie suche. O, wystarczy.
teraz dodam resztę galaretek. To, co mi zostały. O. Tak. I delikatnie wymieszam. I ona praktycznie mi już tężeje, więc będę ją wylewać. Tak. I słuchajcie, wygładzimy, no i wstawiamy do lodówki do stężenia. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. O. Ja ją wygładzę. Mówię, gdybyście chcieli, zawsze można zrobić większe. Można zrobić razy 2. O. I wsadzam do lodówki. Słuchajcie, kochani, tutaj taki mały przerywnik filmiku, bo niestety złośliwość rzeczy martwych, kawałek filmiku się po prostu nie nagrało i chcę wam powiedzieć, co przez ten kawałek filmiku zrobiłam. Wyjęłam tylko sernik z naszej obejmy. O, wyjęłam sernik z obejmy i tę śmietankę taką, co nam została, słuchajcie, bo żeśmy całej tej śmietanki nie wlali, po prostu to jest tam 100-150 ml, co mi zostało śmietanki, ja ją po prostu ubiłam z łyżką, łyżką cukru pudru i po prostu nasz sernik posmarowałam tą bitą śmietaną, żeby mogła przyklejać takie biszkopciki. Także ten kawałek po prostu w filmiku się nie nagrał, także bardzo przepraszam i wracamy do dalszego ciągu. Dalszy ciąg, jak robię sernik na zimno. No i słuchajcie, ja już kończę. O. Tak. O. I słuchajcie, tak jak wam mówiłam, ja robiłam, bo w sumie do środka, żeby dać galaretki, to tak jak mówiłam, wystarczy po pół z każdej galaretki. Ale że ja będę przystrajać też galaretką, to dlatego ja po prostu zrobiłam całą galaretkę. Mówię, najwyżej to, co zostanie, to się zje i już. Bardzo łatwe, słuchajcie, niedrogie uważam. O, trzeba będzie troszkę poprzesuwać, bo tu mi się taka, a już mi się nie zmieści, no to troszeczkę poprzesuwamy, o, i jest dobrze. Słuchajcie, naokoło dam taką ładną wstążkę, wiecie, o, żeby będzie pięknie, nawet będzie można komuś dać, także wszystko zobaczycie na zdjęciach. A co na górę kładę? Słuchajcie, te galaretki, co mi zostało. Te galaretki chcę wziąć jednego rękami. O. Słuchajcie, piękne galaretki, jak kryształki. I teraz te kryształki naprawdę układamy sobie jak tylko chcemy. Także nie będę wam zawierać czasu. Jak skończę, to pokażę. I słuchajcie, ja już skończyłam. Galaretki z tych dwóch, co zrobiłam, zostało mi tyle. Myślałam, że trochę więcej mi zostanie, no ale niestety tyle zostało. Ale to też się zje, także bita śmietana praktycznie cała poszła. I słuchajcie, ja sobie ją przyłożyłam na tą swoją od serów kręcenia, bo nie mam po prostu. O, chcę wam przybliżyć, może tak. Będzie lepiej widać. O. I wygląda w ten sposób, z takimi kryształkami. Może ściągnę. Zaraz. O. I tak wygląda, nagram wam po prostu trzymając aparat w ręku. Piękne kryształki się tak mienią. Nie wiem, czy to widać, czy to kamera... O, patrzcie. Czy to kamera w ogóle chwyci, ale mam nadzieję, że tak. Pięknie się mienią. O. Przewiązałam tu, tak jak mówiłam, wstążką. O. I to
się, że jest to bardzo tanie. Nawet można dać taki sernik na zimno komuś w prezencie. Także słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!